Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Range Rovera Sport drugiej generacji, która już to powoli odchodzi na emeryturę, ale wciąż ma podstawę, by się nią zainteresować, chociażby za sprawą możliwości umieszczenia pod maską benzyny 5-litrowej V8 o mocy 525 koni mechanicznych, która znalazła się w prezentowanym egzemplarzu, który jest w wersji wyposażeniowej HSE Dynamic. Startujemy! Stwierdzenie o emeryturze nie wzięło się znikąd, ponieważ prezentowany Range Rover Sport obecny jest na rynku od 2013 roku i przez ten czas przeszedł co prawda lifting, ale fakt zostaje, że staż rynkowy ma już duży, a w drugiej połowie 2022 roku w salonach pojawić ma się już jego następca. Auto, które dostałem do testu, wciąż jednak pod kątem wizualnym dobrze się trzyma i duża jest w tym zasługa ogólnego pomysłu na projekt jego nadwozia, które należy do grona tych oszczędniejszych, jeśli chodzi o przetłoczenie, jakieś finezyjne kształty i chociaż bryła jest trochę wyoblona, to generalnie mamy tu do czynienia z dużym klockiem na kołach. Ma to moim zdaniem swój urok, jeśli ktoś poszukuje właśnie takiego masywnego, drogowego czołgu, to w Sporcie go znajdzie, a aby nadać mu groźniejszego wyglądu, zdecydować się można na taką konfigurację jak testowa, gdzie za 11 210 zł pojawiły się czarne felgi o rozmiarze 22 cali, za 5030 zł doszedł też czarny dach, a gdyby czerni było za mało, to za 10 810 zł zamówiony został pakiet stylistyczny Black. Z kolei niebieski matowy lakier jest przygotowany przez SVO, czyli specjalne centrum techniczne Land Rovera i specjalność czuje się też w jego cenie, bo wymaga on dopłaty 43 880 zł. W testowanej odmianie HSE Dynamic dopłat nie wymaga za to skórzane wykończenie oraz aluminium we wnętrzu. Kabina pod kątem stylistycznym utrzymana jest w podobnym klimacie co nadwozie z prostymi kształtami, dzięki czemu pomimo upływu lat wciąż moim zdaniem prezentuje się naprawdę ładnie i nie można jej nic zarzucić. Cennik Range Rovera Sport jest bardzo rozbudowany, bo mamy tutaj zarówno sporo wersji wyposażeniowych, jak również układów napędowych, bo paleta zaczyna się od zwykłej 4-cylindrowej benzyny mającej 2 litry i rozwijającej 300 koni. Są też 6-cylindrowe i 3-litrowe diesle, benzyny o takiej samej pojemności i ilości cylindrów, a także flagowa jednostka napędowa obecna w testowanym egzemplarzu, czyli 5-litrowa V8 generująca 525 koni, które w odmianach SVR rozwijać ich może jeszcze trochę więcej, bo 575. Dla fanów elektryfikacji producent przygotował również 404-konną hybrydę plug-in, zatem każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, pod warunkiem oczywiście, że taka osoba będzie miała odpowiednią ilość pieniędzy, bo te bardziej adekwatne do tego modelu silniki, minimum 6-cylindrowe, oznaczają wydatek około 400 000 zł, a testowana V8 w HSE Dynamic to 558 400 zł minimum. Dostaje się wtedy dobry poziom wyposażenia, bez jakichś rażących braków, ale wciąż jak na segment premium przystało, samochód można solidnie doposażyć i w testówce doszły chociażby laserowe światło LED za 13 000 zł, panoramiczny dach za niemal 12 000, 19-głośnikowy audio Meridian Surround za 8 000 i w połączeniu z lakierem i kilkoma innymi mniejszymi, choć też nie tanimi dodatkami, poskutkowało to podwyższeniem ceny auta, które widzicie, do 666 780 zł. V8 mocno winduje ceny samochodu, ale paleta silników w Sporcie jest dobrze zaplanowana, bo dla osób, które nie chcą aż tyle płacić, ale też nie chcą mieć niepasującego do takiego czołgu premium silnika 4-cylindrowego, przygotowano rzędowe szóstki i na przykład egzemplarz z 3-litrowym dieslem 249 koni i w wersji SE jeszcze doposażonej za około 50 000 zł można mieć za około 450 000 zł i na przykładzie takiego auta powiem, ile Range Rover Sport kosztowałby w leasingu operacyjnym, posługując się ofertą partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Za parametry kalkulacji, które będę podawał w kwotach netto, przyjmijmy 20% wpłatę własną, czyli 71 424 zł, leasing na okres 4 lat oraz wykup końcowy 30%, co oznacza 107 138 zł i wtedy miesięczna rata wynosi 5660 zł. Link z ofertą, gdzie można poprzesuwać suwaki zgodnie ze swoimi preferencjami, wrzuciłem w opisie filmu, a jeśli ktoś szuka leasingu czy wynajmu operacyjnego na jakiś inny model, to polecam zajrzeć po prostu na carlispolska.pl. Obecny w testowanym egzemplarzu silnik V8 nie ma łatwego zadania, ponieważ musi wprawić w ruch duże i wysokie nadwozie ważące 2390 kg, ale idzie mu to całkiem nieźle i tak wygląda w Sporcie sprint od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę.
Osiągi gwarantowane przez flagową benzynę w Range Roverze Sport dają masę frajdy z jazdy, bo efekt wciśnięcia w fotel startując w trybie dynamicznym jest konkretny, ale nie trzeba nawet tak się starać, aby docenić ten układ napędowy, ponieważ nawet jadąc normalnie czuje się możliwości, jakie daje tak mocna benzyna, bo również na niskich obrotach poniżej 1500 oferuje ona w wielu sytuacjach wystarczającą dynamikę, a wskakując w okolice 2000 robi się już konkretnie i też fajna jest łatwość, z jaką testowanemu modelowi przychodzi zwiększanie prędkości i tego poczucia nawet bardzo mocne silniki czterocylindrowe nie są w stanie podrobić. Tak samo sytuacja wygląda z dźwiękiem, ponieważ V8 w testowanym Range Roverze brzmi rewelacyjnie i czuje się podczas jazdy, że nie jest to zwykły silnik, tylko coś konkretniejszego. Niestety kabina jest od tego efektu trochę za bardzo izolowana jak na mój gust, bo układ napędowy dobrze można docenić na przykład stojąc obok samochodu, ale we wnętrzu dopiero przyspieszając dźwięk przebija się bardziej do kabiny. Na szczęście nawet lekkie wciśnięcie gazu generuje ten efekt. Zdaję sobie sprawę, że Range Rover Sport to luksusowy krążownik i izolacja do otoczenia ma być jednym z jego atutów. Nie traktuję takiej charakterystyki jako wady, ale wciąż uważam, że im więcej się słyszy takiej ogromnej V8, tym lepiej. Za to bardzo rozczarowujący jest fakt, że oprogramowanie blokuje przegazówki na postoju do 4000 obrotów, co w jakimś nudnym dieslu bym zrozumiał, ale tutaj boli. Z silnikiem połączona może być wyłącznie automatyczna skrzynia, która dobrze radzi sobie z jego obsługą. Podczas normalnej jazdy o przekładni w ogóle można zapomnieć, bo zmienia biegi bez żadnych szarpnięć i dobrze dobiera je do charakterystyki silnika, bo preferowanie przez nią niskich obrotów ze względu na elastyczność V8 jest ok, a gdy potrzeba konkretniejszego odejścia, to w naturalny sposób robione są redukcje i czuje się podczas jazdy, że ma się do dyspozycji pełen potencjał układu napędowego przez cały czas, tym bardziej, że skrzynia też pracuje szybko. Podczas ostrego przyspieszania w trybie dynamicznym przekładnia również się nie gubiła i utrzymywała dobrą kulturę i szybkość pracy. Przy aucie za ponad 500 000 złotych omawianie kwestii spalania wypada zacząć od wielkości zbiornika i ma on astronomiczne 104 litry i jest to pożądana w tym modelu pojemność, ale głównie w mieście, bo jeżdżąc sportem po Warszawie musiałem liczyć się ze spalaniem w okolicach 12-16 litrów na setkę i to przy w miarę spokojnym stylu podróżowania, a startując często spod świateł mógłbym pewnie te wyniki podwoić. Na zwykłych drogach pozamiejskich jadąc płynnie udawało mi się zejść do 8,5 litra, na drogach ekspresowych wskazanie rosły do około 9,5 litra, a na autostradach do 11 litrów, ale dzięki dużemu zbiornikowi i tak można liczyć w Range Roverze Sport na solidny zasięg. Na konsoli centralnej w Sporcie mamy dwa wyświetlacze. Ciekawszym z nich jest ten znajdujący się poniżej, który ma różne funkcje. Można przy jego pomocy chociażby modyfikować tryby jazdy, aktywować albo dezaktywować niektóre funkcje. Można też sobie ustawić, żeby tutaj na przykład był telefon albo kontrolki systemu audio. Wentylacja, podgrzewanie foteli tutaj jest również ustawialna. Co ciekawe, nie trzeba tego robić tak zero-jedynkowo, że wszystko naraz, tylko może na przykład się grzać jedynie siedzisko albo oparcie. To samo można robić z wentylacją. Jest też sekcja klimatyzacji, z której nie trzeba aż tak bardzo korzystać, ponieważ producent nie zapomniał o fizycznych pokrętłach, które służą do modyfikacji temperatury albo siły nawiewu. Wciskając te pokrętła można sobie odpalić sekcję sterującą wentylacją albo podgrzewaniem foteli. Naprawdę fajnie to działa. Ten wyświetlacz ma bardzo dobrą reakcję na dotyk, jest też odpowiednio duży i tak jak nie jestem osobiście zwolennikiem takich bardzo dotykowych, ekranowych rozwiązań, wolę jednak fizyczne elementy sterujące, tak do tego rozwiązania nie mam zastrzeżeń. Trochę wyżej mamy już standardowy ekran z jedną niestandardową funkcją, mianowicie można modyfikować jego pochylenie, dzięki czemu, jeśli na przykład pada na niego jakoś niekorzystnie słońce, to można tak wyregulować jego położenie, żeby minimalizować refleksy. Jest to fajny, przydatny dodatek. Poza tym system inforozrywki trzyma solidny poziom. Brakuje mi tutaj możliwości umieszczenia mapy na ekranie domowym, takiej bardziej informacyjnej. Widget nawigacji zawiera tylko przyciski np. wyszukiwania celu, tego typu sprawy. Na ekranach domowych można sobie umieszczać swoje rzeczy. Mapy wspominanej nie, ale jest wiele różnych skrótów do poszczególnych sekcji. O tym samym pomyślał producent i przygotował swoje takie menu z funkcjami dodatkowymi, gdzie można łatwo się do tego dostać. Przełączanie pomiędzy najważniejszymi modułami odbywa się również w szybki sposób przy pomocy belki na dole w ustawieniach. Nie ma jakoś bardzo wiele rzeczy do zmiany, ale jeśli już coś się tam znalazło, to te kategorie wszystkie są
całkiem rozsądnie pogrupowane, elementy interfejsu są odpowiednio duże, jest też integracja z smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay, więc chociaż w tym systemie inforozrywki drobne usprawnienia by się przydały, to nie ma się za bardzo do niego co przyczepić. Parametry terenowe również śledzić można przy pomocy komputera środkowego, ale jeśli ktoś chciałby szybko na przykład aktywować asystenta zjazdu ze wzniesienia, albo podwyższyć, czy też obniżyć pneumatyczne zawieszenie, no to nie trzeba się zagłębiać w menu. Oddelegowane zostały do tego fizyczne elementy sterujące. Przyciski na kierownicy testowanego Range Rovera mają dziwny kształt, który mi się nie podoba, ale biorąc pod uwagę, że wszystkie są w obszarze zasięgu kciuka, no to pod kątem praktycznym jest to ok. Z prawej strony mamy głównie sterowanie tempomatem, podgrzewanie kierownicy też można sobie tutaj włączyć. Z lewej strony mamy pierścień normalnie służący do obsługi audio, ale po wciśnięciu jego środka zmieniają się ikonki, co wypada ciekawie i można sterować komputerem na zegarach. Mamy też odbiór, odrzucanie połączeń oraz przycisk ulubiony, przy pomocy którego można sobie zaprogramować, gdy się go wciśnie szybko albo trochę dłużej, to można różne funkcje, np. wyciszenie dźwięku albo kolejne jego źródło sobie ustawić, więc ogólnie wypada to wszystko tutaj ok. Nie jestem też zwolennikiem już poza kształtem tych sekcji tego, że mamy tutaj fortepianową czerń w tak łapiącym różne zarysowania, zabrudzenie podatnym na to. Zdecydowanie powinien być inny materiał. Wypadałoby też wsadzić szybszy procesor obsługujący zegary, ponieważ wszystko tutaj odbywa się z takim wyczuwalnym, pewnym opóźnieniem, co w samochodzie tej klasy zdecydowanie nie powinno mieć miejsca i po prostu mało przyjemnie się z tych zegarów korzysta i modyfikuje różne rzeczy. Jeśli chodzi o zawartość, to wszystko co najważniejsze tutaj jest, można sobie wybrać źródło dźwięku, ustawić różne rzeczy związane z działaniem samochodu. Mamy też możliwość zmiany aranżacji tego zestawu wskaźników, można sobie albo modyfikować to, co będzie na środku pomiędzy tarczami, albo można zupełnie zmienić wygląd i na przykład ustawić sobie, żeby był jeden zegar na środku. Dostęp do tego nie jest przesadnie intuicyjny w porównaniu z tym, co można spotkać na rynku, no ale biorąc pod uwagę, że to się rzadko robi, no to jest to akceptowalne. Zatem ogólnie oprogramowanie systemu może szału nie robi, no ale wypada ok, realnie tak negatywnie na wrażenia wpływa jedynie ospałość w działaniu. Na drzwiach wyżej mamy sterowanie szybami oraz lusterkami, a niżej centralnym zamkiem i pamięcią foteli. Te moduły moim zdaniem powinny być zamienione miejscami, ponieważ zdecydowanie częściej na przykład opuszcza się i podnosi szyby, niż zmienia położenie fotela z trójki na dwójkę, jednak tutaj jest to bardziej wszystko pod ręką. Kształty nadwozia Range Rovera Sport ułatwiają manewrowanie nim, rozmiary już nie. Jeśli chodzi o te kształty, to lusterka boczne ma ten samochód duże, wszystko dobrze w nich widać. Frontowa szyba też jest okazała, nie jest jakoś bardzo mocno pochylona. Widać przez nią bardzo dobrze maskę, która jest pozioma, no ale tak jak wspominałem, jest długa. I to komplikuje sprawę, widoczność na boki jest dobra. Z tyłu po przekątnej nie ma specjalnie masywnego słupka, tylna szyba kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem, jest dosyć wysoko poprowadzona, ale jak na taki samochód to wcale nie jest źle. Z tyłu, co się rzadko zdarza, problematyczne są zagłówki, ponieważ są one bardzo duże i nie ma możliwości ich położenia. Służąca wsparciem kamera cofania oferuje dosyć kiepską jakość jak na cenę samochodu, bo ogólnie ta szczegółowość nie jest wcale zła, ale jednak jak na ponad 500 000 złotych to można by czegoś lepszego się spodziewać, zwłaszcza po bokach kadru. No i przede wszystkim przydałoby się tutaj mieć system kamer 360 stopni przy terenowym przeznaczeniu i też tak dużym nadwoziu. Wymiary testówki to 488 cm długości, 207 cm szerokości i o ile jeszcze długość nie jest jakaś ogromna, to szerokość naprawdę czuje się podczas jazdy i nie powiem, żebym był jej fanem, bo w wielu sytuacjach, czy to na parkingach, czy jadąc i na przykład omijając jakieś wysepki, trzeba się bardziej pilnować i zdecydowanie nie jest to auto stworzone do miasta, tym bardziej, że dostaje się w nim również kiepską zwrotność. Za to plusem wynikającym z monumentalności Range Rovera Sport dla części osób może być wysoka pozycja za kierownicą i też świadomość, że siedzi się w naprawdę solidnym aucie. Testowany model zdecydowanie lepiej radzi sobie w trasie, bo tam wymiary aż tak istotne nie są, a można docenić wspominane poczucie bezpieczeństwa gwarantowane przez tak duże nadwozie i też przyjemnie zestrojony układ kierowniczy, w którym czuje się precyzję i reakcje auta nie są przesadnie opóźnione, ale są one za to wygładzone, dzięki czemu można w odprężającym i płynnym stylu pokonywać kolejne kilometry bez konieczności pilnowania samochodu.
Do takich podróży zresztą cała testówka mnie zachęcała, bo chociaż ma w nazwie sport, a pod maską ponad 500 koni, to samochód ten ma jednak dosyć spokojny charakter, który raczej stara się komunikować, że jak będzie trzeba, to zmieni się w bestię, ale na co dzień wcale nie musi tego robić. Zawieszenie też w takiej konwencji zostało zaprojektowane, bo mamy tutaj adaptacyjne amortyzatory gwarantujące na ustawieniach normalnych dosyć miękkie zachowanie. Nie ma tutaj miękkości za wszelką cenę i trochę sprężyściej auto większe nierówności pokonuje, ale ze względu na skuteczne eliminowanie mniejszych dziur i też dobrą izolację kabiny do otoczenia, odczuwalny poziom komfortu jest tutaj bardzo wysoki i adekwatny do samochodu tej klasy. W Range Roverze Sport liczyć można też na solidne właściwości terenowe, bo mamy tu kąt natarcia 33 stopnie, kąt rampowy 28 stopni i kąt zejścia 30 stopni, a także można sobie różne parametry offroadowe śledzić na komputerze. Testówka z bajeranckim lakierem i lśniącymi dużymi felgami nie jest autem do taplania się w błocie, ale lepiej jest mieć taki margines bezpieczeństwa terenowego niż nie mieć. Pakiet rozszerzonego dekoracyjnego oświetlenia wnętrza w testowanym modelu wymaga dopłaty 1870 zł, ale biorąc pod uwagę, że dostaje się w jego ramach dużą ilość tych dekoracyjnych elementów, jeszcze w gustownych miejscach umieszczonych, a także możliwość zmiany ich kolorystyki, to dzięki tym zainwestowanym pieniądzom w sporcie można wygenerować naprawdę przyjemny nastrój w kabinie po zmroku. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały, który jest neutralny i dobrze komponuje się z dowolną barwą, którą wybierze się w menu. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma w tym obszarze żadnych braków. Zarzut mam jedynie do LEDowych pasków na bokach tunelu środkowego, ponieważ wyglądają one dobrze, gdy się patrzy na nie bezpośrednio, ale ten od strony pasażera zbyt mocno odbija się w szybie i tworzy to dziwny, zbyt bardzo zwracający uwagę w tym, powiedzmy, widzeniu peryferyjnym efekt. Przednie światła LED w sporcie mają z jednej strony nie jakiś bardzo wymyślny, ale z drugiej ładny i pasujący do nadwozia tego samochodu kształt. Mamy też tutaj dynamiczne kierunkowskazy. W kierunkach w bocznych lusterkach producent również zastosował diody. W tylnej części nadwozia światła pozycyjne mają podobny kształt do tych z przodu. Dodatkowo, gdy okazjonalnie pełnią rolę kierunkowskazów, to też są dynamiczne i mnie takie podejście do oświetlenia się podoba, bo jest nowoczesne, spójne i ładne, no i tak jak już mówiłem, dobrze współgra z liniami nadwozia. Światła nazywające się Pixel Laser LED to najlepsze rozwiązanie tego typu przewidziane do testowanego modelu, które oferuje wycinanie części wiązki światła tak, aby nie oślepiać innych kierowców, a resztę drogi oświetlać światłami drogowymi. Technologia ta działa bardzo dobrze, bo dostaje się tu dużą precyzję odcinania stref jasnych od ciemnych i nieraz aż miło się patrzy, jak LEDy się wygaszają i odpalają, ale przede wszystkim światła w sporcie są rozsądnie zachowawcze, dzięki czemu nawet na długich prostych nie zwlekały z tworzeniem świetlnego tunelu i ogólnie ani razu podczas trasy testowej nie wychwyciłem sytuacji, w której by jakoś zgłupiały, więc można im zaufać. Jeśli chodzi o moc świecenia, to jest ona w nich bardzo dobra, ale względem świateł matrycowych nieoznaczonych jako laserowe, z którymi miałem styczność, nie widziałem żadnej diametralnej różnicy w tym aspekcie. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego mógłby być trochę lżejszy, ale biorąc pod uwagę, że jego wymiary nie są przesadzone, jest też obły, jeśli chodzi o kształty, to i tak nie przeszkadza w kieszeni. Wykonany został w większości z rozsądnego, takiego solidnego, czarnego plastiku. Ogólnie cała ta konstrukcja też sprawia wrażenie takiej bardzo trwałej. Mamy też dekoracyjną srebrną ramkę. Mankamentem może być tutaj dla niektórych osób to, że w ogóle ten pilot nie wygląda jak z samochodu tak drogiego jak Range Rover za ponad $500 000 złotych. W górnych częściach deski rozdzielczej mamy w testówce estetycznie wyglądające miękkie tworzywo. Trochę niżej mamy już obszerną wstawkę skórzaną. Skóra obecna jest też na drzwiach od ich najwyższych partii. Podłokietniki są odpowiednio miękkie i też wykończone skórą. W niższych częściach kokpitu mamy twarde tworzywo i o ile tutaj one są ok, to jednak boczki tunelu środkowego, które są jednak trochę bardziej eksponowane, powinny być chociażby wykończone jakimś miękkim, włochatym materiałem. Na wierzchniej części tunelu środkowego z kolei mamy bardzo dobrze wyglądające tworzywo. Podoba mi się ten wzorek. Tutaj jest trochę fortepianowej czerni, no ale wiadomo, jest też ekran, więc to się rządzi swoimi prawami. Ogólnie wszystkie tutaj detale, to jak zostało to wykonane, zmontowane, stoją na bardzo wysokim poziomie i po wnętrzu z kolei łatwo można dostrzec, że mamy do czynienia z drogim samochodem.
Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki okazały zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest ok i to pomimo obecności panoramicznego dachu, ponieważ moja głowa ląduje tutaj i nawet gdy się maksymalnie prostuję, to jeszcze mam taki margines wolnej przestrzeni. Gdybym bardziej tak swobodnie trzymał ciało, no to jeszcze o jakieś tam centymetry to rośnie, więc bez problemów można sobie tutaj podróżować. Również centralnie, gdyby ktoś siedział, to nie będzie mógł narzekać na tunel środkowy, który nie istnieje. Tylna kanapa prezentuje się tak, można w niej liczyć na rozkładany podłokietnik. Bagażnik testowanego Range Rovera, gdy się obniży pneumatycznie zawieszenie, oferuje naprawdę niski próg załadunkowy jak na tak wysokie auto. Mamy też tutaj duży otwór, a także bardzo regularne kształty. Sterowanie wysokością samochodu odbywa się przyciskami z prawej strony. Mamy też tutaj gniazdo 12V. Po obu stronach z kolei spotkać można haczyki na różnego rodzaju torby. Pod podłogą znalazło się miejsce na dojazdowe koło zapasowe, którego jednak w testówce nie było, zatem mamy tutaj zestaw naprawczy oraz bardzo dużo wolnej przestrzeni. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu, czyli 1463 litry, uzyskać można po złożeniu drugiego rzędu siedzeń. Podłoga nie ma wtedy żadnego wysokiego uskoku, ale oparcia trochę się unoszą. Podsumowując, odchodząca druga generacja Range Rovera Sport wciąż ma dużo argumentów, aby się nią zainteresować, bo dostajemy tutaj świetny układ napędowy, który w przyszłości już nie powróci, adekwatne do tego auta zachowanie na drodze, dopracowane wnętrze i wygląd, który jeszcze długo się nie zestarzeje. Nowe wcielenie tego modelu na pewno w wielu obszarach zostanie dopracowane, zatem zdecydowanie się na starszą odmianę wymaga przemyślenia, ale jeśli ktoś wyrwie na przykład jakąś dobrą finansową ofertę, to na pewno nie będzie żałował. Tym bardziej, że w nowym modelu 5-litrowa V8 zostanie zastąpiona mniejszą, mającą 4,4 litra, której już tego klimatu co tutaj wcale nie musi zapewniać. I to wszystko, co przygotowałem o Range Roverze Sport. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o carlispolska.pl i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!